Pokój i dobro. Pokój i dobro. Dosyć historyczny moment. Po raz pierwszy pokój i dobro powiedział ojciec Franciszek. Jako pierwszy. Jako pierwszy. No. Ale tu ćwiczyliśmy ten moment, tak? Mam nadzieję, że dobrze wyszło. Wyszło. Słuchajcie, dzisiaj sprawa dotyczy przyznawania się do znaku krzyża. Tak, dziewczyna jeździ autobusem i codziennie o tej samej porze też tam jakaś pani wsiada z dzieckiem i kiedy przejeżdża się koło kościoła, to ona czyni znak krzyża. I tak, ta pani z dzieckiem. Ta pani z dzieckiem, no. No i dziewczyna, która do nas napisała taką refleksję, że ona by się tak nie wyrywała przy innych obcych ludziach i że do tego chyba trzeba mieć jakąś taką moc, siłę z góry, nie? Żeby móc tak przebić się przez opinie innych, no prawda? Właśnie. Bo to tak patrzą pewno na tą kobietę również inne osoby i sobie tak mówią, czy to dewotka jakaś jeździ, czy co, bo to tak ciągle się żegna. Nam kiedyś mówił właśnie się zbłażej, że jak koło kościoła przechodzimy, ktoś się żegna, to tak jakby właśnie jak się czasami mówi cześć komuś, podnosi się rękę, głowę się skina, to jak się przechodzi koło kościoła, to żeby znak krzyża uczynić, takie pozdrowienie też. Ja myślę, że to w ogóle tyczy kwestii nie tylko koło kościoła, jak przejeżdżamy, ale jak ruszamy w podróż, w jakichś na przykład restauracjach, jak jemy. Ja już nie mówię w towarzystwie, gdzieś tam ze znajomymi, jak jesteśmy, nie, czy w ogóle noszenia czasami. Teraz to widzę, że już nawet nie tylko problem jest, słuchajcie, z kreśleniem znakiem krzyża, ale z tym, że nawet sami katolicy nie noszą oznak religijnych, tak? Nie mają na szyi krzyżyka, nie mają na szyi medalika. Niby nic takiego, słuchajcie, ale to jednak jakoś nas identyfikuje, jakoś nas określa, jakoś budzi naszą tożsamość, pokazuje, kim jesteśmy. Mało tego, to często są krzyżyki, medaliki poświęcone także Panu Bogu. Kto pobożnie właśnie też i modli się, nosząc ten medalik, jest chroniony od złego ducha. Nie? Znaczy jest to chyba jakiś taki problem w ogóle przyznawania się do swojej wiary, takiej tożsamości, bo ja czasem odnoszę wrażenie, że to życie wiarą, ono jest takie spychane na margines, że my nie mamy odwagi powiedzieć jasno i tak jednoznacznie, jestem człowiekiem wiary, jestem człowiekiem wierzącym i zgodnie z tym, w co wierzę, chcę postępować. Ja odnoszę wrażenie, że właśnie ten brak tych symboli religijnych, brak tego zewnętrznego przyznania się do wiary jest jakby taką furtką, że no, zostawiam sobie margines takiej swobody, że no właśnie, jak będzie okazja, to może uczynię coś no właśnie, coś może niezgodne z moją wiarą, a jednak ten symbol czy ten krzyż, który noszę, on by mi jakoś tak może hamował. No tak czasami odnoszę wrażenie. Ja bym to porównał troszeczkę do małżeństwa i do obrączki. No właśnie. Nie? Że to oczywiście nie obrączka czyni małżonków, nie krzyżyk czyni katolika. Ale jak ma obrączkę, no to już wie, że to też jakoś nam pomaga, tak, prawda? Tak. Natomiast tak sobie myślę, w tych miejscach publicznych, jeżeli chodzi o przyznawanie się do wiary, no to jest przedziwne, bo tak sobie myślę, że gdybyśmy zobaczyli na przykład muzułmanina, który podczas odpowiednich godzin, tak przepisany na modlitwę, modlitw przepisanych na określone godziny, zaczyna się modlić, no to byśmy powiedzieli, no tak, muzułmanin to się modli, tak? A tutaj katolik się przeżegna, nie wiem, w McDonaldzie na przykład, albo przed jedzeniem, albo gdzieś w podróży i się patrzy... Już sensacja, nie? Kto to jest, to co musi... Chociaż z drugiej strony chyba też tak jednak ja wiem, no nie wiem, słuchajcie, kiedy się boimy przeżegnać? Boimy się wtedy, kiedy nie jesteśmy tak bardzo pewni tego, co robimy, bo zaczynamy mieć wzgląd nie na Boga, ale na opinię ludzką. Jak siedzisz z dziewczyną gdzieś, no to raczej się nie boisz z nią usiąść, nie wstydzisz się tego, tak? Chyba że robisz coś złego. A tutaj właściwie nic złego nie robisz, chyba że boimy się tego, że będziemy posądzeni, że robimy coś złego. Boimy się jakiegoś wykrzywionego osądu czyjegoś, nie? Ale z drugiej strony co nam zarzucą? Słuchajcie, chodzisz do kościoła, wszyscy wiedzą, że chodzisz do kościoła, widzą Cię w tym kościele, nie wiem, powiedzmy, masz krzyżyk na szyi, niektórzy mówią, ja nie mam krzyżyka, noszę różaniec na palcu, nie? No dobra, nosisz różaniec. No to i tak już się określasz. To czemu nie pójść dalej? Czemu nie przyznać się do tego, że jak jest posiłek, to ja dziękuję Bogu za to, że mam co jeść. Ja myślę, że to jest jeszcze głębszy, jeszcze inny problem, że nawet jak jesteśmy sami, nawet w domu jak jesteśmy, to nie ma tego zwyczaju, tej praktyki modlitwy przed posiłkiem na przykład. Jestem przekonany. Tak? Ja jestem przekonany, że ktoś, kto
modli się w domu również przed posiłkiem i wypływa to jakoś z głębi serca, nie będzie miał też jakichś tam obaw, żeby będąc tam gdzieś tam w restauracji, no, czyli co? Czy to nie jest kwestia osądu, tylko to jest kwestia mojej, mojej tożsamości, mojego życia wiarą na co dzień. Nie tylko wobec innych, tylko w ogóle, bo o co chodzi? Chodzi o to, że moja relacja z Bogiem musi być silniejsza niż presja otoczenia, tak? No tak powinno być. Czyli ostatecznie to faktycznie potem ktoś może się czuć, że robi to na pokaz, skoro tego nie robi w domu. No. Nie? W każdym razie myślę, że nie ma co się bawić. Zobaczcie, że czasami my jako katolicy, którzy stanowią zdecydowaną większość, ponad 90% polskiego społeczeństwa, że my się czujemy dyskryminowani, że my się czujemy, że my się wstydzimy siebie nawzajem, swojej katolickości, swojej wiary. Ja myślę, że słuchajcie, wiara, wsiadam do tramwaju, puszczam muzę głośno w pociągu, tak, że ty chcesz pojechać w ciszy, chcesz coś poczytać, nie możesz, bo co chwilę jakaś muzyka leci, ktoś słucha, nie przejmuje się ludźmi z boku, ludzie chodzą w tak przedziwnych strojach, chodzą w tak przedziwnych fryzurach. Wiecie, okolczykowani wszędzie, gdzie się da, właściwie wydaje się, że te twarze są już, czasami jakieś oszpecone wręcz, a nie upięknione i człowiek właściwie jest tylko on i Pan Bóg i boi się znaku krzyża zrobić, pozdrowić. No to czy my przypadkiem faktycznie nie robimy sami z siebie już w tym momencie dziwaku, że jak to jest, że ktoś, kto ma że ktoś jest w stanie przyznać się bardziej do muzyki, która słucha, nosi jakąś koszulkę satanistyczną, ma rozmaite na przykład czasami, bym powiedział, nawet jakieś wulgarne napisy na koszulkach, zachowuje się w sposób arogancki, niekulturalny, bezczelny, a my jako katolicy, nie potrafimy przyznać się do dobra. Tak. Do piękna. Do miłości. Do miłości ostatecznie. Miejcie odwagę. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Był za mną. Thank you.